Od razu przechodzimy do tematu. Jak z tego zrobić to? Będziemy potrzebować narzędzia, które już pewnie wszyscy znacie. No chyba, że nie interesujecie się sztuczną inteligencją. Mianowicie mówimy o Google Nano Banana. Wystarczy, że wpiszemy frazę Google AI Studio. Wchodzimy tutaj i uwaga. Możemy generować od zera, ale osobiście polecam mieć jakiś szkic. Najprostszy, zrobiony w programie, tak żebyśmy nie robili czegoś na oślep, a dokładnie to, czego potrzebujemy. Zobaczcie, ja tutaj wstawiam w tym momencie szkic z programu, z Pikon Planera, żeby sztuczna inteligencja wiedziała, o co dokładnie mi chodzi. Wstawiam ten szkic i wklejam tutaj bardzo prostą komendę. Mimo wszystko, mimo że rozumie po polsku doskonale, polecam jeszcze tłumaczyć, nawet w najprostszym Google Tłumaczu, na język angielski. Wklejamy tą komendę. Tak. Bardzo prostą zresztą. Zobaczcie. Nic fancy. Na podstawie szkicu stwórz fotorealistyczną wizualizację industrialnego salonu w odcieniach jasnego betonu, czerni i brązowej skóry. Na prawej ścianie ma wisieć ciekawy obraz, wizualizacja w wysokiej rozdzielczości. Klikamy play i chwileczkę czekamy. Jeśli zdarzy się taka sytuacja jak tutaj, że nic nie ma, poczekajcie, aż ta ikonka tutaj przestanie działać. Zobaczcie, mamy już mniej więcej to, o co nam chodziło. I teraz jest bardzo ważna rzecz. Maglujemy to aż do momentu, aż będziemy zadowoleni, aż uzyskamy to, czego potrzebujemy. Możemy teraz prosić o zmianę koloru ściany, żeby to było jaśniejsze, ciemniejsze i tak dalej, i tak dalej. Ja będę chciał pójść troszeczkę trudniejszą drogą i wstawić tutaj elementy dokładnie takie, jakie mnie interesują. Nie jest to już takie proste, ale pokażę Wam, jak to zrobić. O co mi chodzi? Będę chciał wstawić tą lampę wiszącą i tą słynną lampę stojącą. Nie jest to takie oczywiste, jak mogłoby się wydawać, ze względu na to, że gdy zapiszemy sobie screeny ekranu z lampami, o które nam chodzi, zobaczcie, że one są w różnych rozdzielczościach. I jeżeli tak po prostu wrzucimy to do Google Nano Banana, to niestety wysypie nam błędami. Mianowicie, będzie próbował wygenerować całą wizualizację w takim aspekcie, a nie tego chcemy. Chcemy, żeby była taka i taka, a nie taka długa. Jak to zrobić? Możemy to obejść w bardzo prosty sposób. Zobaczcie. Pobieramy tą wizualizację, ten render, można to tak nazwać. Ciekawa rzecz jest taka, że gdy pobierzemy ten obrazek, on jest zdecydowanie w większej, lepszej rozdzielczości niż to, co pokazuje nam tutaj w oknie samego czata. I teraz tak, gdy jesteśmy tutaj, otwieramy to sobie na przykład w Photoshopie, w Gimpie, w zasadzie nawet w Paincie to może być otwarte, bo to nie ma większego znaczenia. Tak, jedyne co nas interesuje to, aby otworzyć to w jakimś programie do edycji. Czyli ja sobie w tym momencie wybiorę Photoshopa. Tak. Dodaję sobie tutaj nową warstwę, tą mogę wyłączyć. Zależy mi po prostu na tym, żeby zachować aspekt, na jakim pracuję. Tak? Żeby rozdzielczość była identyczna. Już właśnie w zasadzie nawet nie rozdzielczość, tylko bardziej aspekt. Tak? I w tym momencie, zobaczcie, robię prostą rzecz. Przerzucam sobie tutaj te dwa elementy. Tło nie ma żadnego znaczenia. To może być tło takie jak mam tutaj, może być białe, mogłoby być czarne, nie ma znaczenia. Mogę zostawić przeźroczyste, tak jak mam tutaj. To naprawdę nie ma większego znaczenia. Tak? Program musi tylko wiedzieć, na jakich lampach ma pracować. No i żeby jedna na drugą nie nachodziła. Tak? Zobaczcie, zapisuję to. Obojętnie jak. I przechodzimy do naszego narzędzia. Wstawiam teraz ten obraz. Tak. I wpisuję komendę. Może dla odmiany teraz spróbujmy po polsku, choć ja faktycznie polecam, żeby bazować na angielskim prompcie.
prosta komenda. Do tej wizualizacji wstaw podaną lampę stojącą. Po lewej stronie sofy ma być ucięta. Jakby trochę poza kadrem. Oraz wstaw tutaj podaną lampę wiszącą. Dlaczego napisałem troszeczkę o tym poza kadrem? Dlatego, że to jest dosyć duża lampa i ja po tym kadrze już widzę, że ona będzie tutaj troszeczkę wystawać. Ona cała się nie zmieści. Ona jakby będzie troszkę poza tym kadrem, tak? Spróbujmy to zrobić. Gdybyście mieli tutaj taką sytuację, że jakby wklepując tą komendę, mimo wszystko model napisał wam, że zrobił wam wizualizację, ale żaden obrazek tutaj się nie pojawił, to spróbujcie go ponaglić jeszcze raz. Zrób mi tą wizualizację. Powinno się udać. Tak, zobaczcie, mamy to. Sztuczna inteligencja oczywiście nie jest idealna i nieraz po prostu nie chce się słuchać, a ja nie mam za zadanie ci tutaj pokazać, jaka ona jest wszechstronna i superancka, tylko że czasami właśnie też się myli. Jeśli nie chce słuchać jakiejś twojej komendy, to czasami najlepiej jest zapisać obrazek, który chcesz edytować i odpalić całość okna na nowo. Dokładnie to zrobiłem tutaj. I nie ma co się tutaj szczypać. Wstawiamy tą wizualizację, wklepujemy prompt i wstawiamy lampę, o którą nam chodzi. Tak? O taki efekt nam chodziło. Zobaczcie, że teraz ta lampa faktycznie przypomina tą lampę. Tak? Ale mogę ją poprosić jeszcze, aby rozmiar tej lampy wiszącej został zwiększony. Tak, teraz ta lampa... Otworzyłem nowe okno czatu, teraz ta lampa jest zdecydowanie większa. Nie było to jakoś super uciążliwe. I ostatnia rzecz. Z wiszącej lampy ma wydobywać się przyjemne, ciepłe światło. Widzicie, taki trochę polnglish, raz po angielsku, raz po polsku. Faktycznie lepiej to troszeczkę działa po angielsku, albo to jest po prostu tylko i wyłącznie moje placebo. Tak? I zobaczcie, jak dużą różnicę mamy pomiędzy tym a tym. A wystarczyło tylko zapalić lampę. Teraz wygląda to naprawdę bardzo fajnie i w zasadzie jedyne, czego bym jeszcze oczekiwał, to zwiększenie rozdzielczości. I zaraz to zrobimy, ale najpierw pozbędziemy się tego babola tutaj, bo wcale go nie potrzebuję. Zobaczcie, zapisuję to, odpalam Photoshopa, ale słuchajcie, to może być absolutnie teraz każdy telefon nawet, bo praktycznie w każdym telefonie, w Samsungu, w iPhone'ie, w Xiaomi mamy te inteligentne opcje wymazywania czegokolwiek zechcemy, więc w sumie nie musi to być Photoshop. No może to być absolutnie wszystko. Ja w Photoshopie zaznaczę tą gwiazdeczkę. Tej gwiazdeczki też nie ma, jeśli korzystacie z API Nano Banana w jakiejś własnej automatyzacji, ale nie o tym dzisiaj jest film. Tak. W zasadzie ten pierwszy rezultat, który tutaj mieliśmy, jest najlepszy. Wyeksportuję to sobie. I gdy mamy już zapisaną naszą wizualizację bez znaku wodnego, to słuchajcie, wchodzimy w Magnific AI. I to, co tutaj się dzieje, naprawdę robi robotę. Jeśli nie jesteście zalogowani, możecie zalogować się tutaj w tym miejscu, najlepiej poprzez konto Google. Zobaczcie tutaj mój poprzedni przykład, jaką to ogromną robi różnicę. Liczba detali jest tutaj porażająca. I teraz tak, możecie to przetestować za darmo. Nie jest to narzędzie tanie, ale za darmo da radę przetestować. Sami stwierdzicie, czy będziecie chcieli tego używać. I teraz tak, wybieramy nasz zapisany obraz.
To, co Wam mogę polecić, to używać razy 4, więcej nie ma sensu. Preset zostawić albo na custom, albo na subtel. Ja w tym momencie zostawię na custom. I optymalizację wybrać pod 3D render. Engine możecie zostawić na automat. I dajemy upscale. I w tym momencie dzieje się prawdziwa magia. Naprawdę wygląda to bardzo dobrze. No tutaj ewidentnie widać, jak duża ilość detali nam dochodzi i jak dobrze zachowany jest pierwotny obrazek. Tak? W ten sam sposób możecie też zwiększać rozdzielczość Waszych normalnych, standardowych wizualizacji. Tak? Czekamy, aż się to skończy. Przed i po. Myślę, że od razu widać, że różnica jest tutaj po prostu przepotężna. Po prostu przepotężna. Zapisuję obrazek. I zobaczcie, jak dobrze to wygląda. No, ilość detali jest tutaj po prostu kosmiczna. Ilość detali jest tutaj kosmiczna. Wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. W zasadzie jedyne, czego mógłbym się przyczepić, no to tutaj powinniśmy mieć zachowaną tą linię sufitu. Dosyć łatwe do przerobienia w Photoshopie, bo wystarczyłoby to całość krawędzi tutaj troszeczkę przyciemnić i to by było tyle. Albo po prostu uciąć kawałek tego obrazka, żeby nie było się czemu przyglądać. No kurczę, no wygląda to fantastycznie, tak? Są jakieś detale, oczywiście. Wprawne oko to zobaczy, tutaj coś nie pasuje przy tej lampie, tak? To nie wiem, co to jest za pilot. Wygląda troszeczkę jak, nie wiem, jakiś kawałek połyskliwego drewna. Jasne, to nie jest idealne, ale zobaczcie, jak dobrze to wygląda w porównaniu do tego, co często możemy zobaczyć na internecie i co często mamy w głowie, myśląc o wizualizacji AI. No nie, to już wygląda naprawdę dobrze w porównaniu do tego, co było kiedyś. Jeśli jesteście zainteresowani większą ilością rzeczy, zapraszam Was na formywizualną.pl. Mam tutaj kursy nie tylko ze sztucznej inteligencji, mam tutaj kursy przede wszystkim z normalnego programu do projektowania. Bezpłatnego swoją drogą. Pikon Planner. Te wszystkie wizualizacje w nim tutaj powstały i uwaga, bez użycia AI. Śmiem twierdzić, że wyglądają naprawdę dobrze. A program ma właśnie uczciwą cenę, jak wspomniałem. Dokładnie 0 złotych. Natomiast jeśli chcecie jeszcze więcej wyciągnąć ze sztucznej inteligencji, automatyzację, ankiety, Stable Diffusion i całe mnóstwo innych rzeczy, to zapraszam też do kursu sztucznej inteligencji. No my bawimy się w takie wizualizacje, jak mamy tutaj pokazane na YouTubie już prawie od 3 lat, od 2,5 roku, odkąd pamiętam jeszcze poprowadziłem swoje pierwsze warsztaty odnośnie sztucznej inteligencji na targach Warsaw Home. No, można zrobić naprawdę, naprawdę dużo. To robiliśmy 2,5 roku temu, czyli bardzo dawno. No, także widać, jak duży jest przeskok pomiędzy tym, co można robić, jak się człowiek tym interesuje, a co jest łatwe, co pokazałem przed chwilą. 2,5 roku temu można było robić świetne wizualizacje, a dopiero teraz, 2,5 roku później, zaczęło być to łatwe. Także jeśli nie chcesz umieć tylko łatwych rzeczy, ale też te bardziej skomplikowane, to zapraszam na formę wizualną. I normalne projektowanie, i takie wspomaganą sztuczną inteligencją. To wszystko, dziękuję Ci serdecznie i mam nadzieję, że ten krótki poradnik do czegoś się przydał.